montując i nagrywając odcinek na nasz nowy kanał Udomowione Smaczne Podróże, który będzie o remontach, o pracach domowych, o tym, jak zrobić coś samemu i jak my to robimy. Nie zawsze prawidłowo, nie zawsze według książki. Nagrałem, jak szpachlować multifinishem. Z tego wszystkiego zapomniałem dodać, co trzeba używać, jakie narzędzia właśnie użyć, żeby można było szpachlować. A więc w tym odcinku pokażę Wam, co potrzeba do szpachlowania multifinishem. Zapraszamy. A więc tak, mam przed sobą podstawowe narzędzie do szpachlowania. Anglicy używają jeszcze do multifinishu takiej prostokątnej tacki stropionowej, metalowej, aluminiowej, znaczy się na kiju z taką rączką powiedzmy. I tam nakładają masę, a później pacą ją zbierają i nakładają na ścianę. Ja tym nie pracuję, bo jakoś nie podeszło mi to nigdy, więc zostawiam to. Pierwsze, niekoniecznie w takiej kolejności, ale wiadro na wodę, na czystą wodę, wiadro na brudną wodę i odpadki. W tym wiadrze będziemy czyścić myszadło po każdym mieszaniu szpachli. Znaczy właściwie po każdym powiedzmy odstawieniu myszadła, żeby nie osadzało się na samym myszadle i nie dostawało się do szpachli później. Ja mieszam w czymś takim, w takich żółtych wiadrach elastycznych. Co prawda czasami przy zgarnianiu ze ścianek kielenką zrysuje się i taki żółty plastik trafia do szpachli, ale łatwo go wyhaczyć i wyciągnąć. Paca, zwykła kielenka. Nieużywane, ponieważ pożyczyłem je znajomym razem z łomikiem. Nie wnikałem, do czego im potrzebne, ale wygląda na jakąś robotę. Przyda się również wąska szpachelka. Szersza również. Mówię, ja zamiast szpachelki używam kielni. Następnie mamy gąbkę do tynków i pędzel. Pędzel służy mi do mycia myszadła, no i też nawadniam nim ścianę jakby. Kiedyś używałem gąbki, ale jestem za leniwy, żeby je za każdym razem myć, bo jeśli tego nie zrobimy, szpachla zastygnie i wtedy będzie twarda, chropowata gąba, nie nadająca się praktycznie do niczego, więc kupiłem, ale nie używam. Tutaj mamy pióro, którym wygładzam delikatnie pierwszą warstwę i później gładzę drugą warstwę. No i na koniec zostało nam myszadło. Planowo chciałem kupić tylko samo myszadło, ale szukając na internetach znalazłem najtańsze za 10 funtów, a to myszadło razem z motorkiem i z myszadłem kosztowało 30. Zaryzykowałem, kupiłem i Wam powiem, że jestem bardzo zadowolony. To jest jakiś no name, nie ma tutaj żadnych specjalnych funkcji. 2010 W, kilka prędkości, możemy szybciej, wolniej, podkręcamy. Tutaj wiadomo, w większości narzędzi przycisk blokujący włącznik. Wymieszało już trochę tej szpachli. Na chwilę obecną zrobiłem 3 pokoje, trochę klatki. Pożyczyły je też znajomi, którzy wylewali 10-metrowy fundament pod płotek, także no daje radę naprawdę. Link do tego produktu znajdziecie w opisie. Link przekieruje Was do angielskiego eBaya, jeśli jesteście zainteresowani. Myślę, że spokojnie wytrwa do końca remontu i jeszcze będzie służyło w późniejszych pracach, choć jeszcze nie wiem jakich, ale Agata coś na pewno mi wymyśli. Mam tutaj jeszcze worek po multifinishu tytułowym, o którym już wspomniałem w pierwszym odcinku, ale zapomniałem wspomnieć o narzędziach, prawda? A worki używam również na gruz. Jakiś zbity tynk, czy zaschnięta szpachla. Czyścimy wiaderko szpachelką, kielenką, wybieramy do wora. Czyścimy wiadro wodą z pędzlem, pyk pyk. Odlewamy do wiadra z brudną wodą, która to jest puste. Nalewamy nowej, wsypujemy w zaprawy czystym myszadłem, bez tynku. Mieszamy, odstawiamy na kilka minut do zastygnięcia. Mieszamy ponownie. Mieszadło myjemy w wiadrze z brudną wodą z wykorzystaniem pędzla. No i jedziemy, szpachlujemy. A szpachlowanie zostało pokazane w pierwszym odcinku. Zapraszam. Jeszcze jedna sprawa, a właściwie kilka spraw.
wodę po odstaniu, jak już ten ocet cały szpachlowy się osadzi, odlewamy, ale najlepiej w jakimś kanale na zewnątrz. Nie wykorzystujcie tego sanitariatu w domu, bo zapchacie rury i nie będzie Wam to na rękę. Nie będzie to ciekawa sprawa, bo jest problem później. Prawie miałem taką sytuację, ale udało się uratować. Nie było gdzie odlać wody. Spuściłem w kibelku, no ale później zrobił się ostatnio fajny i problem. Drugą sprawą są narzędzia. Polskie ze standardu praktycznie. Każde jedne w większości jest zrobione ze stali nierdzewnej. Do jakiegokolwiek supermarketu budowlanego pójdziecie, kupicie za, nie wiem, 35 do 50 zł maksymalnie dobrą pacę już nierdzewną. Znaczy dobrą, no, nierdzewną, tak? I polecam Wam kupić je w Polsce, bo nie są rdzewne. Przy okazji jakiegoś wyjazdu do Polski, wiecie, że będziecie remontować, wybierzcie się do sklepu, zróbcie zakupy, wyślijcie paczkę do Anglii i tyle. Podstawowe narzędzia do szpachlowania w angielskich sklepach niestety rdzwieją i po wyszpachlowaniu jednego pokoju będziecie mieli pordzwiałe jest strasznie, to podstawowe takie za 7 funtów. A nie jest to dobre, bo jeśli krawędź Wam tutaj pordzwieje, zrobią się wrzery, nie wygląda to później na ścianie fajnie. Więc polecam narzędzia z Polski. Jak mówię, wyszadło można zobaczyć w Anglii. Narzędzia warto z Polski. Dobrze kupić sobie 2 zestawy. Na pewno pióro, bo to jest podstawowe pióro, najtańsze. Rączki lubią pękać tutaj. Później, jeśli za mocno przyciśniecie, czasami też się zdarza. Tak, mam tyle pary. To wtedy jest też problem. A więc to by było na tyle o narzędziach do szpachlowania multifinishem. Filmik instruktażowy, jak szpachlować multifinishem, był umieszczony na kanale jako pierwszy, także zapraszam. Kanał o majsterkowaniu, remontowaniu i ogrodnictwie jest dla nas nową tematyką, więc jeśli zapomnimy coś dopowiedzieć bądź pokazać, zostawcie komentarz. Postaramy się odpowiedzieć albo zrobić dodatkowy materiał, tak jak było w przypadku tego odcinka, który jest dograny, ponieważ zapomniałem pokazać narzędzia, jakie są potrzebne do szpachlowania multifinishem. Zapraszamy do subskrypcji i odwiedzenia naszego drugiego kanału podróżniczego. Smaczne podróże. Drugiego kanału podróżniczego. Naszego drugiego kanału po prostu. Hej!